Witam w drugim odcinku z serii o Astolfo. Dzisiaj przedstawię wam jego udział w Fate Apokryfa. Skoncentruję się na wątkach bezpośrednio dotyczących Astolfo, aby nie zdradzać teraz wszystkich zawiłości fabuły. Całą historię Apokryfy opowiem wam szczegółowo w innym materiale. Zacznijmy więc przegląd jego przygód jako rajdera czarnej frakcji. A więc wojna o Święty Graal Fate Apokryfa zaczyna się od tego, że Graal z III wojny zostaje skradziony przez Dranika Prestona Igdmilenia i przeniesiony do jego rodzinnego miasta w Rumunii. I przez kolejne 60 lat przygotowuje się do własnej wersji rytuału. Z powodu nierozstrzygnięcia poprzedniej wojny, tym razem zamiast klasycznej siódemki, wezmą udział dwie frakcje po 7 serwantów. Stronami konfliktu są czerwoni z wieży zegarowej i czarni z rodziny Igdmilenia. To właśnie wśród rodziny przetrzymującej Graala pojawia się Astolfo, a zostaje on przyzwany przez Selenikę Ayscol Igdmilenia, która od początku postawiła sobie za cel złamać jego niezłomny charakter i próbuje tego dokonać w swoim specjalnym lochu. A my już na początku możemy podziwiać te dwie sceny. Jednak na Astolfo powyższe próby nie robią wrażenia i zwyczajnie wychodzi znudzony. W drużynie czarnych to Astolfo robi za tego wesołego, który próbuje poprawić nastroje, chociażby przez propozycję, aby serwanci przedstawili swoje prawdziwe imiona, co generalnie spotkało się z dobrym odbiorem, pomijając mastera Siegfrieda, który mu tego zabronił. Niedługo później Astolfo trafia na uciekającego z laboratorium homunculusa. Chłopak miał zostać użyty jako rdzeń do golema Avisebrona, ale Ryder bez wahania go podnosi i postanawia go uratować. Zanosi go do Chairona, który przygląda się homunculusowi i wydaje opinię, że nawet jeśli ten ucieknie, to zostaną mu góra 3 lata życia. W pewnym momencie Zamek Czarnych zostaje zaatakowany przez Spartakusa. Astolfo wraz z resztą serwantów czerni bez problemu go pacyfikują. Korzystając z zamieszania Astolfo, próbuje wykorzystać okazję i pomóc homunculusowi w ucieczce. Jednak zostają przełapani przez Siegfrieda i jego mastera. Siegfried rozpoczyna walkę, jednak w jej trakcie Astolfo udaje się go przekonać do pomocy. W tym czasie homunculus zostaje śmiertelnie ranny przez mastera, ale Siegfried postanawia się zbuntować, ogłusza swojego mastera i oddaje swoje serce homunculusowi. Jeszcze przed jego śmiercią na całą sytuację trafiła Joanna Dark, która zostaje przez nich przekonana do ochrony homunculusa. Za całą sytuację Astolfo trafia do celi, gdzie zostaje przez swego mastera przybity do ściany. Przybywa do niego Chiron zapytać, jak się trzyma, na co Astolfo odpowiada, że jest okej i że nie ma się czym martwić. W tym czasie homunculus ma rozmowę z Joanną i od teraz postanawia nazywać się Zig. W końcu frakcja czerwonych rozpoczyna pełnoskalowy atak na Zamek Czarnych. Astolfo wsiada na hipogryfa i leci walczyć z Semiramidą, która sterowała latającym ogrodem. W trakcie walki wykorzystuje ruch i księgę zaklęć, jednak zostaje przytłoczony i zestrzelony, przez co spada ranny. A teraz mamy jedną z najlepszych scen w całej serii, gdy Mordred prawie udaje się przejechać Astolfo. Ten jednak tego unika i dochodzi między nimi do walki. Sytuacja rozwinęła się tak, że teraz Astolfo, Zig i Frankenstein próbują razem pokonać Cybera Czerwonych, jednak bezskutecznie. A Zig w trakcie walki zostaje nawet przebity na wylot. Przez to wszystko Frankenstein postanawia się poświęcić. Sam atak nie zabija Mordred, jednak wywołuje w Zigu dziwną reakcję, co ostatecznie sprawia, że ten na chwilę przemienia się w Siegfrieda i udaje mu się wytrzymać wystarczająco długo, aż Spartacus, tym razem po stronie czarnych, postanawia zrobić kamikadze, co przerwa bitwę. Graal zostaje skradziony przez Shiro, który przyjął wszystkich serwantów ze strony czerwonych, pomijając Mordred, która wcześniej wyczuła jego pułapkę. Dowiadujemy się, że Shiro nie jest człowiekiem, tylko serwantem klasy Ruler z III wojny o Graal i ma plan użycia Graala do zbawienia ludzkości poprzez to, że wszyscy staną się nieśmiertelni i nie będą odczuwać pokus, jak i cierpienia. Niedługo później pojawia się Master Astolfo, która używa zaklęć rozkazu, aby zmusić go do zabicia Siga. Na szczęście w całą sytuację miesza się Mordred
która zabija jego mastera i odchodzi. To powoduje, że Astolfo zaczyna znikać. Jednak w tym momencie Zeke wyskakuje z propozycją, że może zostać jego nowym masterem, co chętnie akceptuje Astolfo. Pozostali mistrzowie wraz z Joanną postanawiają połączyć siły i zaatakować latające ogrody. A w międzyczasie Joanna poznaje straszną prawdę. Później dochodzi do serii walk, podczas których Astolfo niszczy wieżyczki obronne ogrodu, umożliwiając dostanie się masterom do środka. A po drodze Astolfo ratuje Ziga w krytycznych momentach i oboje powoli docierają na miejsce. Jednak Shiro udaje się użyć Graala do spełnienia swojego życzenia. Dochodzi między nim a Zigiem do pojedynku, w wyniku którego Shiro w końcu umiera. A Zig postanawia zmienić się w smoka, by zanieść Graal tam, gdzie życzenie Shiro nie będzie miało zastosowania. W tym czasie ogrody zaczynają się walić, a Astolfo ratuje Joannę i Kaulesa. Jakiś czas później Astolfo pozostaje jedynym serwantem, który dalej żyje, ze względu na to, że jego kontrakt z Zigiem nigdy nie zostaje rozwiązany. Po wojnie Astolfo postanawia spełnić obietnicę daną swojemu masterowi i żyć dalej, podróżując po świecie. To wszystko, a już w kolejnym odcinku możecie spodziewać się krótkiego streszczenia jego wyczynów w Fate Grand Order. A teraz dziękuję za obejrzenie i pamiętaj, jeśli chcesz mnie wesprzeć, zostaw like i subskrypcję. Cześć!